Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Program Chrust Plus uratuje nas przed rosnącymi cenami prądu. Czy zamiast 500 plus będziemy mieli 700, a może nawet 1000 plus? Minister zdrowia zwala na nas winę za to, że umieramy. Czy sankcje nakładane na Rosję robią swoją robotę? Czym różni się Jarosław Kaczyński od Elżbiety II? Pierwszy w historii WTS-u przegląd nagłówków w prawicowych mediach. To właśnie o tym między innymi będziemy mówić w telegraficznym skrócie w dzisiejszym WTS-ie. Niedziela 5 czerwca. Maciej Orłoś. Zaczynamy. Ceny wszystkiego rosną w górę, więc i cena prądu szybuje w górę. Każdy z nas musi zapłacić za energię elektryczną w tym roku średnio o 24% więcej niż w roku ubiegłym. O nie! Dla przeciętnej rodziny oznacza to wzrost rachunków o około 20 zł miesięcznie. Niewiele? Może i tak, ale w połączeniu z inflacją na poziomie ponad 13% i wzrostem cen praktycznie wszystkiego, niedługo przeciętnej polskiej rodziny nie będzie stać na pokrycie podstawowych potrzeb. Jesteśmy zgubieni. Rząd wychodzi jednak naprzeciw tej kryzysowej sytuacji i wprowadza specjalny program Chrust Plus. Premier Morawiecki w swojej ogromnej łaskawości za pomocą Lasów Państwowych pozwolił wszystkim Polakom zbierać w lesie chrust. What? Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli ogrzać się w zimie i zredukować rachunki za prąd czy ogrzewanie. Czyli zaczynamy gotować na ognisku, wodę do kąpieli podgrzewać żarem z paleniska, a żarówki zamieniamy po prostu na pochodnie lub świece. Wiceminister Klimatu i Środowiska Edward Siarka stwierdził, że miejscami mamy już do czynienia z bitwami o drewno. Proponowałbym więc powołanie specjalnej jednostki obrony terytorialnej do spraw ochrony drewna i chrustu. Przywróci to porządek i pozwoli zabezpieczyć odpowiednią ilość drewna dla naszego Pinokia, bo drewniany nos wydłuża mu się niestety coraz bardziej. Rząd nie poprzestaje na zapewnianiu nam prawdziwego nomen omen ogniska domowego, bo być może już niedługo flagowy projekt Prawa i Sprawiedliwości, czyli 500 plus zamieni się w 700 plus. Co prawda rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że nie ma w tej chwili decyzji o podwyżce tego świadczenia, ale nie wykluczył takiej modyfikacji w przyszłości. Pojawiają się jednak nieoficjalne informacje o właśnie tej zmianie, która rzeczywiście być może jest najlepszym rozwiązaniem, bo jak wiadomo nie od dziś najlepszym lekarstwem na wysoką inflację jest rozrzucenie jeszcze większej ilości pieniędzy z budżetu państwa. Tylko jak się będziecie panowie z rządu i panie tak długo ociągać, to za te 700 plus będzie można kupić najwyżej uwielbianą przez premiera Morawieckiego miskę ryżu. A może jednak 1000 plus? No co tam? Pan płaci, pani płaci, ja płacę, społeczeństwo płaci, więc łatwo się tak rozdaje, nie z własnej kieszeni. A jak to będzie z tym rozdawnictwem i z innymi wyzwaniami? O tym była mowa na konwencji PiS w sobotę. Z powodów produkcyjnych nagrywam ten program z wyprzedzeniem, więc nie powiem wam teraz, o czym była mowa na konwencji. Znajdziecie to wszystko na portalach. Natomiast możemy się założyć, o co, to nie wiem, propozycje dajcie w komentarzach, że podczas konwencji PiS, uwaga, uwaga, przewiduje: nie będzie odniesienia do tego, że konwencja odbywa się w rocznicę przełomowego po II wojnie światowej w historii Polski wydarzenia pierwszych prawie demokratycznych wyborów 4 czerwca 1989 roku, bo środowiska tzw. prawicowe odcinają się od tego wydarzenia, co według mnie jest i żałosne, i beznadziejne. Będzie mowa o zasługach rządu w trudnych czasach wojny w Ukrainie, tylko mam nadzieję, że nikt nie ośmieli się jednak przypisywać sobie zasług w sprawie ogarniania sytuacji z napływem uchodźców z Ukrainy. Będą się chwalić, jak wspaniale rząd, a także NBP oraz Orlen radzą sobie wspólnymi siłami z inflacją czy z cenami paliw, które to zjawiska byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie niesłychana zaradczość polskich władz. Padnie zdanie, a może nawet kilka zdań o tym, że ceny paliw w Polsce są i tak dużo niższe niż w większości państw Unii Europejskiej, np. Niemcy przyjeżdżają nawet do nas, żeby tankować paliwo na stacjach, a jednocześnie nie padnie zdanie o tym, że Niemcy zarabiają nieco więcej niż Polacy, a także o tym, że Orlen zarabia krocie na podwyżkach cen paliw. Nie wiem, czy PiS podczas konwencji obieca to 700+, stawiam tutaj powiedzmy 50-50, natomiast na pewno coś będzie zajawione na ten temat, żeby pokazać, że myślą o Polakach w tych trudnych czasach. Będą się chwalić drogami, co szczerze mówiąc nawet rozumiem, bo drogi powstają, a ja jako kierowca to naprawdę doceniam. I być może pochwalą się też takimi projektami jak Centralny Port Komunikacyjny, czy przekop Mierzei Wiślanej, ale nie wiem właściwie, bo te projekty są, wszystko na to wskazuje, jakby to powiedzieć delikatnie. No,
niedorzeczne. Od czapy, o. Podczas konwencji powiedzą o pieniądzach od Unii w ramach KPO, nie wiem, może nic nie powiedzą, bo po pierwsze trzeba by cokolwiek mówić o ministrze Ziobrze, a to sprawa delikatna, a po drugie droga do tych pieniędzy nie jest taka prosta. Tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów. No właśnie, w tym tygodniu Polskę wizytowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która przekazała, że Komisja wyraziła zgodę na wypłatę wyczekiwanych przez wszystkich w Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ma to pomóc we wsparciu gospodarki po okresie pandemii. Niby więc mamy zapewnione pieniądze, ale nie do końca, bo rząd musi spełnić szereg warunków, a konkretnie te warunki, które związane są z czym? Kto wie, ręka do góry, nikt nie wie, z przestrzeganiem praworządności. Jak wszyscy dobrze wiemy, jest to obszar, w którym rząd nie osiąga wielkich sukcesów, a można nawet powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Przewodnicząca kilkakrotnie powtarzała publicznie, że aby przelewy z Brukseli do Warszawy dotarły, Mateusz Morawiecki musi m.in. zatrzymać demolowanie sądownictwa przez kogo? Przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Nie można być, za przeproszeniem, miękiszonem, trzeba być twardy. Trzeba potrafić dbać o interesy Polski. Von der Leyen, spotykając się w czwartek zarówno z premierem Mateuszem Morawieckim, jak i z prezydentem Andrzejem Dudą, wyraźnie podkreślała to, co musi, podkreślam teraz ja, musi zrobić obóz rządzący, aby skorzystać z unijnej kasy. Jak celnie stwierdziła Eliza Olczyk wprost, premier miał wyraźnie nietęgą minę, bo powstało wrażenie, że dostał kartę do bankomatu, ale nie dostał do niej PIN-u. Dla bankowca to musi być niezła trauma. I co on teraz, biedaczek, będzie mógł przepisać na żonę? I w jaki sposób? Orłoś, teraz to już bardzo nieładnie pojechałeś. Po prostu nie bójmy się tego słowa. Pojechałeś. Pojechałem i jadę dalej. Dawno niewidziany w mediach minister zdrowia Adam Niedzielski po szczegółowych analizach odkrył, kto winien jest nadmiarowych zgonów Polaków w ostatnim roku. Przypomnę tylko, że według statystyk mamy ponad 200 000 nadmiarowych zgonów, do których doszło, i tu zaskoczenie, podczas epidemii koronawirusa. Minister zdrowia nareszcie odkrył, kto jest temu wszystkiemu winien. I wniosek jest oczywisty. Jesteśmy winni my wszyscy, Polacy, społeczeństwo. Po prostu bezczelnie, bez ostrzeżenia umieramy, a potem rząd w tym wszystkim i z tym wszystkim zostaje jak Himmelsbach z angielskim. I co ma z tym zrobić? No powiedzcie mi, co ma z tym zrobić, że umieramy? No. Nie wiem. Zdaniem ministra naszym głównym problemem jest to, że prowadzimy niezdrowy tryb życia, za dużo pijemy, jemy niezdrowo, mamy nałogi i to wszystko spowodowało, że zmarło nas więcej, a teraz rząd ma problem. Moim zdaniem to rząd ma jeszcze inny, większy problem. Z nałogiem właśnie. Rządzący mają bowiem taki uporczywy nałóg, przyznajcie, zwalania winy na społeczeństwo za czynniki zewnętrzne, swoją nieudolność i swoje decyzje. I to jest bardzo silny nałóg, który towarzyszy zresztą polskim ekipom rządzącym od wielu lat. Może przydałby się jakiś odwyk. W piątek minęło już 100 dni od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Również w piątek Rada Unii Europejskiej przyjęła 6. już pakiet sankcji przeciwko Rosji za agresję. Najnowszy pakiet sankcji zakłada m.in. ograniczenie importu ropy z Rosji oraz odcięcie kolejnych banków od systemu bankowego SWIFT. Ma to docelowo znacząco ograniczyć możliwości Rosji do dalszego finansowania wojny. Nie wiadomo, czy to kolejne sankcje zmiękczyły stanowisko Kremla, czy to tylko kolejna gierka z ich strony, ale przewodnicząca Rady Federacji Rosyjskiej Walentina Matwijenko oświadczyła ostatnio, że Rosja jest gotowa do negocjacji porozumienia pokojowego. Czyli najpierw wchodzą, demolują, niszczą, dewastują cały kraj, by potem łaskawie powiedzieć, że mogą wynegocjować pokój. Od razu przypomina mi się to słynne powiedzenie obrońców Wyspy Węży. Idź na... no i wiecie gdzie. Inna sprawa, że, jak twierdzi wielu ekspertów, wojny i tak nie wygra się sankcjami, tylko na froncie, w Ukrainie, i żadne sankcje nie zastąpią poważnych dostaw poważnej broni. No ale skoro jesteśmy przy Rosji, to warto wspomnieć, o czym niedawno donosił The Wall Street Journal. Po nagłym wycofaniu się większych firm i koncernów z handlu paliwami z Rosją, Eldorado mają drobni handlarze ropą naftową. Na jednej transakcji z Kremlem mogą zarobić nawet $20 milionów. To jest ogromny wzrost w stosunku do średniej
średnio $600 000, które zarabiali przed inwazją Rosji na Ukrainę. Co najzabawniejsze, właściwie najtragiczniejsze, to to, że ci zaradni przedsiębiorcy nie naruszają żadnych sankcji Unii Europejskiej. Jest to pokłosie niewprowadzenia jeszcze całkowitego zakazu importu rosyjskiej ropy. Drobni handlarze ropą korzystają więc z okazji i wciąż prowadzą interesy z Rosjanami, obracając krwawymi pieniędzmi. Jak widać, rynek nie znosi pustki, zawsze znajdą się tacy, którzy na krzywdzie i tragedii innych zarobią sporą kasę. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej i najwięcej i najszybciej zarabia się na wojnie. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk nareszcie ujawnił w pełni, jak widzi przyszłość władzy w Polsce. Podczas rozmowy z dziennikarzami TVN24 lider PO stwierdził, że właściwie w każdej chwili jest w stanie wziąć odpowiedzialność za nasz kraj i przejąć w nim stery. To, że Tusk ma chętkę na fotel premiera, to wiadomo nie od dziś. Z tego uroczego snu budzą go jednak najnowsze sondaże, w których zdecydowaną przewagę ma Zjednoczona Prawica. Jedyną szansą na zwycięstwo byłoby zjednoczenie się opozycji, na co w tej chwili nic nie wskazuje. Partie opozycyjne zajmują się głównie sobą i ku uciesze PiS-u nie mogą się ogarnąć. Tusk podzielił się też swoją opinią o tym, kto miałby zostać następną głową państwa. W tej roli widzi obecnego prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Mimo że szef Platformy określa swoje relacje z prezydentem Warszawy jako bardzo dobre, to jak widać chciałby go przesunąć nieco na boczny tor i sprowadzić do pilnowania żerandola. Co prawda Trzaskowski mógłby ze swoją osobowością i odrobiną szczęścia mieć bardzo duży wpływ na bieżącą politykę, będąc prezydentem. No ale nie ma co gdybać. Czas pokaże, czy społeczeństwo ponownie zaufa drużynie Tuska. Piłka jest w grze, można w nią haratać. Pytanie tylko, czy coraz starsi zawodnicy nadal potrafią strzelać gole. Za chwilę spróbuję dokonać epokowego porównania Jarosława Kaczyńskiego do królowej Elżbiety II, a także przejrzę kilka hardkorowych nagłówków z prawicowych mediów. Natomiast teraz przypominam Wam, moi drodzy, o subach, obserwowaniu, komentowaniu, lajkowaniu oraz patronowaniu. Można też subskrybować program Antka. Witam na jego kanale. Naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, a mówię o tym również dlatego, że pora na kącik kulturalny w WTS-ie. Witam Antosiu i Baciusiu. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od rapera Maty, który już oficjalnie został oskarżony przez prokuraturę rejonową Warszawa-Mokotów o to, że posiadał jakieś tam zakazane w Polsce liście o zawrotnej łącznej wadze niecałych 2 gram netto, szanowni państwo. I za tyle właśnie grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. I chciałbym tu oficjalnie powiedzieć, że uważam, że jest to chore i czas na zmiany, bo to jest absurd, że się nas atakuje ze wszystkich stron reklamami napojów wyskokowych, napojów z procentami i można rozpijać społeczeństwo, a nie można sobie w spokoju zapalić. Nikt mi nie wmówi, że jedno jest gorsze od drugiego. Absurd, no absurd. A teraz, szanowni państwo, czas na odrobinę muzyki, bo zza oceanu właśnie gruchnęła wiadomość, że Johnny Depp po wygranej sprawie o zniesławienie z byłą żoną szykuje się do wydania płyty wraz z Jeffem Beckiem, legendarnym gitarzystą, który zaczynał podobnie jak Eric Clapton czy Jimmy Page w zespole Yardbirds, który zresztą bardzo sobie cenię. Osobiście nie przepadam co prawda za muzyczną twórczością pana Deppa, no ale wiadomo, poczekamy, zobaczymy. A propos muzyki, to jeszcze mam newsa na temat festiwalu w Opolu. Miało się otóż odbyć spotkanie z Rafałem Brzozowskim i Justyną Steczkowską. Bilety były po 500 zł, ale sprzedał się słownie jeden bilet, więc wydarzenie zostało odwołane. Ale może to zwykły fake news, zostawmy to i przejdźmy do spraw istotnych. Okay. Prezes Kaczyński z pewnością, z zazdrością patrzy teraz na Wyspy Brytyjskie. Jego uwagę może przykuwać platynowy jubileusz panowania obchodzony przez królowę Elżbietę II. Jest obecnie najstarszą urzędującą głową państwa na świecie i najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Prezes na pewno też marzyłby o takim panowaniu. Z jedną rzeczą miałby jednak problem. Otóż królowa w ciągu 70 lat panowania odwiedziła ponad 100 krajów, pokonując odległość równą 42-krotnemu okrążeniu Ziemi. A dla naszego prezesa wycieczka z Warszawy do Raciborza albo do Radomia na przykład to wyprawa życia. Z drugiej strony bardzo ciekawe, ile spotkań zawodowych w swoim życiu przeprowadził pan prezes. Może mógłby w tej kwestii konkurować z brytyjską monarchinią, kto wie. No, jako królowa wzięła udział w około 21 000 oficjalnych wydarzeń, w tym w 180 przyjęciach, w których w sumie wzięło udział ponad 1,5 miliona osób. Liczby te robią wrażenie, ale to i tak nic w porównaniu do liczb wskazujących,
ilość kasy przewalonej z budżetu państwa przez prezesa i jego świtę. W tej kwestii nawet królowa nie ma podjazdu. Mam jeszcze dla Was krótki przegląd tytułów z prawicowych periodyków. Proszę uprzejmie, uwaga, uwaga. Sieci. Tak Tusk chciał sprzedać Lotos Rosjanom. No, ja bym tu dodał jeszcze coś o Niemcach, lepiej by to brzmiało. No, na przykład tak, Tusk i jego gra na dwa fronty. Chciał podlizać się Niemcom i sprzedać Lotos Rosjanom. Rokita w sieci. PiS panuje nad sytuacją. Panie premierze, nad sytuacją to panuje na korcie Iga Świątek, której przy okazji gratulujemy sukcesu w Paryżu. I znowu sieci. Berlin kibicuje Moskwie. No tak, to prawda, Niemcy bywają irytujący, ale z tym kibicowaniem to jednak przesada. Kibicować, to można śmiało powiedzieć, kibicował Mateusz Morawiecki słynnej prawicowej polityczce francuskiej Marine Le Pen, kibicującej zresztą Putinowi. Do rzeczy. Kępa. Mieliśmy do czynienia z systematycznym opluwaniem Polski. To mi się przypomina taki rysunek satyryczny sprzed lat. Chłopiec bije na podwórku jakąś dziewczynkę, jego mama wychyla się przez okno i woła: synku, nie bij jej, bo się spocisz. To jest analogicznie przewrotne podejście do sprawy. Salon 24. Wizyta Ursuli von der Leyen w Warszawie pokazuje, jak szkodzą Polsce czołowi politycy PO. O tak, szkodzą, krytykując na przykład powstanie, istnienie Izby Dyscyplinarnej. Niezależna. Mateusz Morawiecki zapowiada, dzięki środkom z KPO przezwyciężymy putinflację. No, oprócz pana premiera chyba już nikt tak nie twierdzi. Większość ekspertów uważa, że wpływ wojny na inflację to tylko jedna z przyczyn. Niezależna. Senackie poprawki do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają konstytucję. To mógłby być spokojnie pasek w wiadomościach TVP. Senackie poprawki do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają konstytucję. Donald Tusk szkodzi Polsce. Opozycja godzi w Polaków i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. To wszystko tym razem w WTS-ie. Widzimy się już w czwartek. Trzymajcie się, cześć.